Cześć, witajcie, z tej strony Grymasny i kolejny już czwarty odcinek z serii Zagrajmy w Gothic Świat Skazańców. Nie możesz przepuścić takiej okazji. Nie możecie przypuścić takiej okazji, żeby poglądać, co ja tutaj wyczyniam. Pozdro dla was wszystkich, cieszę się, że jesteście. No i przechodzimy do dzisiejszego odcinka, żeby już nie zamulać. Pogadajmy sobie z tym Balkaganem. To jest tak naprawdę Balpawian drugi. O, tak powiem, bo już jest jeden w starym obozie. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal Kagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Zawsze do końca życia? To bardzo długo. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach, może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Izidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Ja też bym na niego nie liczył, skoro tak. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala Izidro. Wysłałem wiadomość do Kor Kaloma. To jest taki przepływ informacji, że to będzie miesiącami szło do niego. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Kor Kalomem i Bal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? No pewka. Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Ale w tubę mi nie dasz, co? Dobra. To pogadajmy sobie z tym ziomkiem. Podejrzewam, że Mnie to nie dotyczy. ten mu nie przekazał Hej, ty! swojej sztuki. O, mogę go do walki sprowokować. To dzisiaj będzie ciekawy odcinek. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Jasne, masz tu 10 bryłek rudy. Zajrzyj do mnie jeszcze, jak będziesz miał tego więcej, dobra? Bezimienny to jest chyba najgorszy dealer na całym świecie, nie? Podchodzi i pyta bezpośrednio, ale w kolonii karnej? Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę, jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. No i co planuję zrobić w tym odcinku? Muszę się umyć w końcu, bo byłem w tym starym obozie. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. A dokąd to się wybieramy? A dokąd mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. O, może Lares będzie chciał sztukę wyjarać. Pójdę się go Dokąd się zapytam. wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Mam dla niego mrok północy. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Tylko zachowaj to dla siebie. No i gitara, wchodzę do niego. Wchodzę do niego tako. takiej okazji. I teraz rozkmina, żeby nie złapać za wino ani świecznik. Ile razy mi się to zdarzyło i dostałem w tubę. O, widzicie, on już tutaj smaży jakieś ziółko. Może będzie chciał ode mnie, nie? Nie mogę mu sprzedać? Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Mogę chodzić. Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień.
Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Dobra, pewka. To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal Izidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł. Jak tego dokonasz, to już twoja sprawa. Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy Dobra. wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. To dużo hajsu, ale spoko. O, jeszcze się go zapytam o naukę. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. Kurde, ale to jest giga czat tutaj, co? Ten Lares z jedynki to jest kozak, nie to co ten lamus z dwójki. Idziemy do tego rekina biznesu. Wiecie, szarki. Chcesz coś kupić? Jest. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Co ty tu masz? 200 bryłek, ryżówkę. Ja to nie wiem, czy mam tu coś na sprzedaż. Znowu będę połowę odcinka świrował, kurde, w sklepie. Masz tych roślin. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Co ja tu jeszcze mam? No potrzebuję rudy, żeby się nauczyć czegokolwiek. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Dobra, masz jeszcze ten ryż. I wodę, o, wodę to od lewusa się weźmie najwyżej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? No i coś tam będzie do przodu, nie? Inni nie powinni wiedzieć. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Elegancko. Lepiej się do tego nie mieszać. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Halo, jest tutaj ktoś? Lepiej się do tego nie Puk mieszać. puk. Bruce Lee. Już więcej nie powtórzy. Lepiej się w nic nie pakować. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. A masz je przy sobie? Było zbyt Dam ci 10 bryłek rudy. Wracaj, kiedy tylko zechcesz, bracie. Powinieneś wierzyć A teraz to ja jestem brat dla ciebie. Nie będę gadał z Bruce'em Lee. Nie powinieneś Chcesz trochę wierzyć bagiennego we ziela? historii. Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Pewnie masz Proszę. rację. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. Zawsze gadają. Mam już dość. Tak sobie rozkminiam, że oni te bryłki ciężkie noszą, kurde, w kieszeniach. Hej, ty! Ale muszą być harpagany z nich. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. A masz je przy... Wyobraźcie sobie, jakie mocne muszą mieć te paski, nie? Że kurde, kieszenie im nie spadają. Przecież ten to akurat ma torbę tu przykitraną. Historii musi być jedna. Gadajmy lepiej o czymś innym. Ale to jest chyba jedyna zbroja, która ma jakąś torbę przy sobie. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Jasne, masz tu. Zajrzyj. I o czymś Może zbroja to złe słowo, bardziej taki pancerz, strój. Bo to koło zbroi to nie stało. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno. Mógłbym ci pomóc. Możesz mi pomóc z byciem sztywnym? Jak? Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczę cię akrobatyki. Musisz uważać na to, co mówisz przy Dobra, dawaj. Chcę się nauczyć akrobatyki. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokażę ci, jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. Powodzenia! Myślałem, że to się skończyło. Nie no, akrobatyka to jest must have. Hej, Bierzemy sobie ty! kolejne punkty na coś innego. Wyglądasz mi na kogoś... Normalnie ten tu cięcie zrobił, Mam... bo to zawsze długo trwa. Ile jeszcze mam tych nowicjuszy? Jeszcze 2 sztuki. Ziomek, ty zamiast gotować, to weź sobie Hej, tutaj ty! sztukę przyjaraj. Jakiegoś gibona. Mam przy sobie... Jasne, zajrzyj. W ogóle kurczę, to jakiś nowy model chyba jest. Nie chciałbym To ma fioletowe włosy? Nie. Dobra. Ty ma ziomek, co tam słychać? Dam ci, jak Umie na bitach klasyka.
O, wilk tutaj kręci, kurde, mięso. Siema, ziomek. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. Lares zabiłby mnie, gdyby dowiedział się, że sprzedaję zbroję obcym. Nawet on czuje respekt do Laresa. Jak mogę zdobyć futra albo skóry? Po drodze do starego obozu natkniesz się w końcu na taką starą chatę. Należy ona do Aidana, ale nigdy go tam praktycznie nie ma. Z tego co się orientuję, to kręci się często daleko na wschodzie kolonii. On może cię nauczyć, jak ściągać skórę ze zwierząt. Drax i Radford też muszą się gdzieś tam wałęsać. Drax to doświadczony myśliwy i z pewnością podzieli się z tobą swoją wiedzą. A Gestata widziałem ostatniego razu na drodze do wolnej kopalni. Ma tam gdzieś swoje małe obozowisko. A, i z tego co wiem, to ci rabusie w górach też są myśliwymi. Ale to tak tylko gdzieś zasłyszałem. Nie mam pojęcia, ile w tym prawdy. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. No, przydałby mi się łuk, już dawno łukiem nie grałem. O, widzę, że tutaj można mu skóry niczym Bosperowi oddać, podoba mi się to. Pokaż mi swoje towary. Co mi się bardziej podoba, to mój stary patent na krwiopijców. Ciekawe, czy uda mi się go wykorzystać także tutaj w modyfikacji. Polega on na tym, że się uczymy wydobywania tych żądeł z krwiopijców, bo chyba powiedziałem skór niechcący. No i później jak idziemy wykonywać te zadania w obozie na bagnie, no to spoko hajsik wpada za te wszystkie żądła, bo ich tam trochę jest, nie? No, a tu elegancko możemy się nauczyć. I zobaczymy, czy będę mógł mu sprzedać chociaż Hej, za ty! połowę ceny tego. Też będzie fajnie, Pokaż mi. nie? Tak. Trochę nam się zwróci z tego. 75, no dobra. Elegancko. Kurczę, dzieje się tutaj. Plus jest taki, że w tej jaskini na mnie nie pada. Czekaj no. Pogadajmy z tym lamusem. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Długo jak mnie Jednakże pohandluję z tobą dopiero wtedy, kiedy dołączysz do naszego kręgu. Nie odsprzedajemy naszych run ludziom z innych obozów. Co mogę dla ciebie zrobić? Aha, czyli nie można u niego kupić za bardzo jakichś tam zwojów na początek. lepiej o czymś innym. Chcecie ponoć zniszczyć magiczną barierę. Jak zamierzacie tego dokonać? Próbujemy zgromadzić w jednym miejscu możliwie dużą ilość magicznej rudy. Podczas wielkiego rytuału cała skumulowana w rudzie magiczna energia zostanie wyzwolona i bariera pryśnie jak mydlana bańka. Naturalnie tak wielka ilość rudy przyciąga tutaj różnych włóczęgów i bandytów. Dlatego potrzebujemy wielu ludzi do pilnowania naszych zapasów. Chłopie, przecież w tym obozie, po tej stronie, są sami bandyci. Mam tu list dla arcymistrza magów ognia. My jesteśmy magami wody. Magów z kręgu ognia znajdziesz w starym obozie. Ale strażnicy nie chcą mnie wpuścić do zamku. Możesz mi jakoś pomóc? Cóż, co jakiś czas wysyłamy kurierów do naszych braci ze starego Długo jak obozu. mnie to nie dotyczy. Ale przesyłki powierzamy wyłącznie ludziom Laresa. Od wielu lat jego chłopcy dbają o to, by nasze przesyłki docierały do magów ognia nienaruszone. Chciałbym do was dołączyć. Już więcej nie Jeśli chcesz zostać jednym z nas, powinieneś porozmawiać z Lee albo z Laresem. kiedyś takie sprawy Dobra, Kronos, już cię ostatnio wyjaśniłem w mitach. Już chyba wszyscy wiedzą, że ty tu tankujesz po północy. to samo. Jak ktoś nie oglądał, to niech se zajrzy na 3. odcinek mitów. Mam już No i wracamy do tego Balpawiana.
Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. No ba. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Tak będzie najlepiej dla mnie. Pomóż mi dostać się do bractwa. Twoja prośba jest bardzo skromna. Pomogę ci, tylko słuchaj uważnie. Baltajon jest jednym z młodszych guru, tak jak ja. Iberion uczynił z niego swojego osobistego doradcę. Obawiam się, że to nie była najlepsza decyzja. Tajon stał się przez to tak zarozumiały, że nie chce już pomagać nikomu oprócz swoich uczniów. Daj mu to, jeśli chcesz mu rozwiązać język. Dobra, coś tam nam dał. Zaraz zobaczymy co. Zbyt mądry. O, przygotowany zew nocy. Chłopie, ale ty jak będziesz go w kieszeni trzymał, to on wywietrzy do tego czasu, zanim ja tam trafię do tego obozu. No i tak, tam nas nie wpuszczą. Topielec nas zleje. Przejdę się do Korda w tej deszczuwie. Tylko jeszcze tak jak powiedziałem, bym skoczył na chwilę się umyć, bo kurde śmierdzę tym starym obozem. O! Dobra. Sorry, że tak dużo przeklinałem pod wodą, ale zimna strasznie. Ciekawe, czy Kord mnie będzie chciał walki nauczyć i jak tak, to ile to kosztuje. Podejrzewam, że z 5 dyszek, także niedrogo. Hej, ty! Tylko pytanie, czy muszę być członkiem gildii, Chciałbym czy nie. nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Nie ma sprawy, ale to cię będzie kosztowało 30 bryłek rudy. Może być? Ty, elegancko, 30 bryłek? Jeszcze taniej niż w starym obozie. Skati to jest jednak zdzierca. Ale mi się podoba ten świat tutaj, naprawdę, ta modyfikacja jest cudowna. Nie wiem tak szczerze, czy grałem w lepszego moda, jeżeli chodzi o tylko urozmaicanie świata gotikowego. Dygam się tych ścierwojadów, naprawdę. Ale wiecie, w tych modyfikacjach każdy szuka coś innego, nie? Z tego co wiem, to gdzieś na Steamie jest dostępna też wersja hardcore. Jak ktoś potrzebuje większych wyzwań, no to może sobie wersję hardcore zainstalować. Ja natomiast jestem trochę cieniutki, więc tam sobie pykam w taką normalną wersję, taką, kurczę, powiedziałem to jak grubas jakiś. Nie, że tam body shaming, ale nie wiem, czy zauważyliście zawsze jak jest jakaś gruba psycholog w telewizji, to ona zawsze tak mówi. Był jakiś kurde rozmowach w toku. Nie wiem, czy to w ogóle istnieje jeszcze. I ona zawsze tak mówi. Rozmawiałam z panią. Jakby jadła podczas mówienia. Dziewczyno, uspokój się. Przyjdź kurde na siłkę. Ja ci pokażę jak się co robi. Chociaż teraz sam mało trenuję, bo jestem po prostu... Ograniczony czas mam teraz strasznie. Ale kurde, już takim grubym być, żeby nie wymawiać? Nie wiem. Kurde, tutaj są jakieś rzeczy, jakaś kosa. Stary miecz. Dobry? No to eksplorowanie świata jest superowe tutaj na razie, podoba mi się bardzo. Trzeba mocno kombinować, nie trzeba daleko szukać, można taką świetną modyfikację zrobić. Tak naprawdę dodając tylko elementy, których brakowało w podstawowej grze. Tu jest jeszcze kretosiur. Fight! Motherfucker! O kurde, zagryzie mnie. Dobra, teraz to już se muszę chlupnąć esencję. Nie będę chomikował wyjątkowo w tym gameplayu, a przynajmniej się postaram. Bo zawsze se chomikuję te mikstury, a potem mam ich 1000 na koniec gry. Do niczego już mi się później nie przydają. Zresztą chyba każdy tak ma. Zrobiłem nawet taki materiał. 5 rzeczy, które każdy robił w Gotiku, ale nie ujrzał światła dziennego. Ten materiał, bo mi się po prostu przestał podobać.
Ale to nie jest jedyny materiał, z którego zrezygnowałem, jakby co. Trochę tego mam wszystkiego. Do nadżu. Jakbyście chcieli, to kiedyś wam udostępnię, nie? Tam na prywatny wrzucę, jak będzie trzeba. Dla chętnych, dla takich żelaznych fanów, którzy po prostu oglądają wszystko z ciekawości. No i myślę, że ten odcinek będzie trochę odpowiedzią dla osób, które mówiły, że na razie nic się nie dzieje, tylko dialogi, komentarz. No niestety na tych początkowych etapach, no to szału nie będzie z tym atakowaniem potworów. Dopiero tak naprawdę myślę, gdzieś od 2., 3. rozdziału to się rozwinie. Będziemy chodzić, czyścić kolonie normalnie. No chyba, że szybko się wykokrzy tutaj. Bo na przykład, o, tam jest wilk. Tak jak w podstawce. I podejrzewam, że z wilkiem już będę miał teraz problemy, dopóki się nie nauczę lepiej walczyć. A po nie pozyskam w jakiś sposób większej siły. Dlatego też nie atakuję jakoś dużo. O, zajęty jest. Expa mi ukradłeś. Chuj. Zły pies. Nie, dobra, udało mi się go uwalić, ale musiałem trochę przykombinować. No i expa mi zabrał. 80% graczy by wczytało w tej chwili. Ale ja mu daruję. Tylko muszę iść się wysrać tu w te krzaki, więc chwila. A tu już sopa pierzaki, dobra, to nie będę tutaj walił kolejnego. Gdzieś tutaj chyba siedzi ten gestat, tak się nazywa? To jest ogólnie chyba najlepszy myśliwy w całym Gothicu, przynajmniej tak mi się wydaje. Że widziałem taką ankietę ostatnio u jakiegoś Jupitera. O kurde. Ścieżka do Leszka, co to za ścierwojady? Górskie, co? Co? Zadziobały mnie na moment. Dobra, jeszcze raz, wilku. Wilku bez zębów kilku. Wilku WDZ. Nie wychodzi z formy. Kretoszczur wilka atakuje. To jest. No i to wyszło nam na dobre, tak najwyraźniej. Więcej expa mamy. Ale mi czachę zryły te górskie ścierwojady. A to w ogóle jest chyba ta ścieżka, którą stary obóz zaatakował. Znaczy są takie spekulacje, no bo to nie jest nigdzie potwierdzone. Ale tam dalej jak się pójdzie, to tam jest zejście do tych zębaczy zaraz na drodze do do tej krypty, gdzie się z Miltenem idzie, nie? Tam są zębacze i ogar w jaskini. To jest zaraz przy bramie do wejścia do nowego obozu. Kurde, ile tu jest krzaków. Chłopie, utkłeś. Będę musiał wrócić do tych ścierwojadów, bo na razie to mnie tutaj zatłukły bardzo szybko. Weźmy sobie surowego mięska. Surowego mięsiwka. Gdzie ma ziomuś? Co tam słychać? Czym się tutaj zajmujesz? Jestem myśliwym. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Niezła zbroja. Tak, ciężko coś takiego dostać. Zrobił ją dla mnie pewien człowiek imieniem Wilk. Facet jest w porządku. No, zauważyłem, ale ta twoja zbroja też jest fajna, podoba mi się. Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Co chcesz wiedzieć? Trochę punktów potrzebuję, ale ogólnie to tanio tego uczy. Także w tej kwestii też poziom nie został zawyżony. Ciekawe, czy mogę go tak opędzlować tutaj z tych rzeczy. Lepiej sobie zapiszę, bo wydaje mi się, że nie mam z nim szans za bardzo na solówce. Na razie. Nie znam się na otwieraniu zamków. Aha, czyli skrzyni jego nie otworzę, aż mi przylagowało. No ale dobra. Nie. Idę do kopalni. Gość. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Jebany jako ma buławę przy kieszeni.
Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Zęby bym stracił raz dwa, abym je tak osieknął. Tutaj nie ma cieni, ani strażników, którzy mnie wyciągną z opałów. Za to jest tutaj ten cały kopacz. Inżynier, który mi wyskoczy ze zbrojki. I po to tutaj głównie przyszedłem. Że móc się dzięki temu do karczmy dostać. Tu też są jakieś ważniaki chyba. O. Hej, ty! Nie jesteś jednym z moich ludzi. No i bany jak japet, że Czego się tu przestraszyłem. szukasz? Tylko się tu trochę rozejrzę. Tylko nie próbuj rozrabiać w kotle, bo trafisz do piachu szybciej niż myślisz. No podejrzewam, że on tą kosą to by mnie raz trafił tym toporem i by nie było co zbierać ze mnie. By mnie pociął na kawałeczki. Znajdę tu jakąś pracę? Raczej nie ma tu roboty dla kogoś takiego jak ty. Chociaż mógłbyś coś zrobić. Nasz poprzedni kowal dał się pożreć pełzaczom w kopalni i teraz już od jakiegoś czasu kuźnia stoi pusta. Z tego co się orientuję, mieliśmy kiedyś jakiegoś kowala w nowym obozie, ale już nawet nie pamiętam jego imienia. Może już nawet dokonał żywota, kto go tam wie. Rozejrzyj się po prostu. Jak kogoś znajdziesz, poszlij go tu do nas do kotła. Dobra. Pogadam z kosą, a jak nie to z wilkiem. To są pierwsi ludzie, którzy mi się kojarzą. Z kowalami. Oba. Ziomek. Ty mi się tu nie zabij. O, chłopaki tutaj też baty Hej, jarają. ty. Ostro. Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Ja chyba najlepszym od pałki. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień. Resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? No i jak? Tak. To świetnie. Zatem wiesz, na co należy uważać. Masz tu swój strój roboczy. Kilof musisz znaleźć sobie sam. Miłej zabawy. A tu masz jeszcze swoje pierwsze 3 porcje ryżu. Tylko nie spałaszuj wszystkiego naraz. Jasne. Jak dużo rudy udało wam się uzbierać do tej pory? Magowie mówią, że mamy już niemal całą potrzebną ilość. Kiedy będziesz w nowym obozie, rzuć okiem na kopiec. No i elegancko, już mamy portki założone. No i questa pierwszego w nowym obozie do wykonania, którego chyba będziemy w stanie w końcu wykonać. Może w końcu się uda coś popchnąć fabułę do przodu, bo ostatnio tak chodziłem i nigdzie nie mogłem dojść, kurde. Powiem wam, że całkiem spoko te portki. A ten ich socjal 50 bryłek na miesiąc. No i 3 porcje ryżu dziennie. To myślę, że w kolonii to nie jest wcale taka zła opcja, nie? Wiadomo, że 50 bryłek to się pieniądze. Ale by człowiek tam pokombinował trochę na boku. Same by codziennie dostawał. Dobrze by trochę odłożył sobie pieniążka tej rudy. Dałoby się przeżyć z tego normalnie. No i myślę, że jest to o wiele lepszy cel niż kopanie dla Gomeza, harowanie na tych jego darmozjadów. No ale to wiecie, to podobnie jak z modami w kwestii tego, który obóz jest najlepszy, gdzie lepiej było dołączyć, czy lepiej było być kopaczem czy kretem, też są zdania podzielone i ja nie chcę się opierać na jednym zdaniu. Mogę powiedzieć tak, biorę po 500 z każdej strony i słucham państwa w komentarzach, możecie napisać, czy wolelibyście być kretem, czy wolelibyście być kopaczem. Tutaj ktoś mi krzyczy zza ściany, z jaskini, że on się w to nie miesza. Może wy też się nie mieszacie. No ale jakbyście mieli do wyboru, to chciałbym znać wasze zdanie na ten temat. A teraz sobie wbijam tutaj elegancko.
Trzasnąć jakąś ryżóweczkę. A dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj. Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Ale ja jestem kretem. Jestem kretem i chcę się napić. Rzeczywiście, wyglądasz mi na jednego z tych brudnych szczurów. Właź! Łażę. Ale mnie suszy. Ale mnie suszy. Ale mnie suszy. O, od razu. Ryżóweczkę. A mogę to wziąć, czy mnie zaatakują? Ludzie, Coś pięknego. Krecik se leży na blacie. czekaj. Dobra, zaraz się z wami pogadam, tylko muszę tutaj towaru trochę nazbierać. Bo na trzeźwo to nie będziemy rozmawiać. Mam już dość tej paplaniny. Uwielbiam te motywy, uwielbiam. Ta muzyka, te miejsce. Zawsze to. Dobra, chłopaki. Powinieneś wierzyć we wszystko. Wasze zdrówko. Zawsze to. Zdrowie wszystkich oglądających. I oczywiście mojego kumpla, Draxa. To nie mój problem. Senian. Idziemy do Jeremiah. To jest kurde Hej, równy ty. gość. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów Silasowi. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Jak O, to samo kliknąłem niechcący. Mogę się u ciebie uczyć? Pewnie, że możesz. Musisz posiadać do tego jedynie niezbędne doświadczenie, chłopcze. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego siepacze zmuszają słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy, ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości, ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Niestety ktoś musi robić te zadania. Jak w prawdziwym życiu, nie? Chujowe roboty też musi ktoś wykonywać, niestety. No i nie zgodzę się z tym, że jedyną osobą, która może mu się postawić jest... byłby Horacy. No bo mógłby mu się postawić na przykład Lares. Nie znam się na otwieraniu zamków. I by go przylutował raz, dwa. Albo jego ludzie. Albo Lee. No ale tak jak powiedziałem, ktoś musi tę robotę wykonywać, żeby całość funkcjonowała. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Hej, ty! Co tam, byku? Potrzebujesz pomocy? Paru chłopaków doniosło mi, że siepacze Gomeza mają na składzie naprawdę dobry napitek. Mocne piwo, z tego co mi wiadomo. Mocny full. Wprawdzie niezły mam zysk z tej ryżówki, ale gdybym miał to piwo, mógłbym je sprzedawać za podwójną cenę. A z tego co wiem, masz niezłe kontakty w starym obozie. Dlatego miej oczy otwarte i postaraj się załatwić kilka butelek. No pewnie. Oczywiście zapłacę ci za fatygę. Nie ma sprawy, ziom. Tak długo, Jak leci? Świetnie, sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Da się z tego wyżyć. W końcu co innego mogą chłopcy zrobić z ciężko zarobioną rudą? Inwestować w mieszkania. Chcę się napić. Nie ma nic za darmo. O, on też tutaj mrok północy ma. Pewnie od tego Izidro lesza. zamiaru się tym przejmować. Ludzie zawsze gadają. Ludzie zawsze gadają. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Dzisiaj taki spokojny odcinek, co? Ludzie jedno mówią, drugie robią. O, czysty alkohol nawet ma na sprzedaż, chłopie. Nie powiedziałem, że go chcę. Zawsze to samo. Ty, no nie, no nawet nie mogę mu tych rzeczy posprzedawać, tak szczerze, za bardzo. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie mój problem. Dobra, pogadajmy z innymi. Może z Senianem najpierw? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Przybywasz z wolnej kopalni, tak? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. To był Hej, ty! szybki dialog, chyba porobiony trochę ten Senian. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Bo nie jestem. Muszę się pozbyć dużego ładunku ziela.
Sprzedajesz towary z obozu bractwa? Tak, ale nie idzie mi najlepiej. Zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. No jak? Nie możesz przepuścić takiej okazji. Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Dzięki, kolego. Twoje zdrowie. Mam już dość tej paplaniny. Teraz jak patrzę na tego teksturę, to faktycznie widać, że jest porobiony. Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Balkagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgę śniącego muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Zawsze to samo. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Nie mój Chyba problem. nie chcesz mnie wystrychnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakieś 400 bryłek. No to będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam na ciebie tutaj. Wróć, jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? Gdybym wiedział, sam bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? Poczułem się lepiej po pozbyciu się tego ziela, wiesz? Ja też się lepiej poczułem. Być jednak ziarno prawdy. Tifer, nie chciałbyś ode mnie tego może? Co słychać? Nasypaliśmy trochę piasku w machinę Gomeza. 3 zabitych strażników i mnóstwo towaru na sprzedaż. Zachowaj to dla siebie. Trzeba Inni nie to powinni wiedzieć. opić. Jesteś jednym z ludzi, którzy bez przerwy napadają na stary obóz? Nie. Ludzie zawsze gadają. Napadamy go tylko wtedy, kiedy się to opłaca. W tej historii musi Ten być gość jest konkretny, nie? Czego by nie powiedzieć, to Długo jak mnie to nie konkrety dotyczy. daje. Co masz do zaoferowania? Nie. Musisz przyznać, że ma Pytanie rację. brzmi, co ty masz do To nie zaoferowania? było zbyt mądre. Interesują mnie wyłącznie poważne Od dostawy. razu wiedziałem, Niestety że będą nie. kłopoty. Więc wróć do mnie, jak będziesz miał coś, co mnie zainteresuje. Załatwiało się inaczej. Aha, czyli ty nie chcesz. No dobra, to jakiemuś zwykłemu handlarzowi Ej, się ty! opnie. Jakiemuś Mordrago podobnemu. Ludzie zawsze gadają. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz Lepiej się do tego nie mieszać. 200 bryłek to już gitara. To nie było zbyt mądre. No pewnie, że nie było. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Masz tam jeszcze coś fajnego? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. No on tu ma deszcz ognia? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. 15 many tylko trzeba mieć? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zapewne masz rację. Zawsze to samo. Należy do skorpiona, lekka kusza. Zawsze to A masz bełty do tej kuszy? Nie masz. Będę musiał się rozejrzeć. Ale wziąłbym to kuszę. Wymagana siła do niej 30. Już mamy. Jest skończonym dupkiem i tyle. To nie było zbyt... Dobra. Może? Może tak? Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Dobra. Mam już dosyć tej Niektórzy paplaniny. nigdy się nie nauczą. Bo z kusza zawsze będzie trochę lepiej, tylko nie wiem jeszcze skąd bełty ogarnąć. To nie było zbyt mądre. O kurde, biegnie na mnie, myślałem, że mnie przylutuje. Wyszedłem z knajpy i dopiero teraz sobie uświadomiłem, że muszę jeszcze z Mordragiem pogadać, wysłać go do Laresa. Hej, ty! Nie ukarano. Niestety popełnił błąd. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego chce? Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie sekty. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. Jest skończonym dupkiem i tyle. No chyba jak się go sklepie, to się nie dostaje tego i tak. Nie pamiętam, kurczę, chyba sobie odpalę nowego save'a kiedyś i sprawdzę, czy jak go pobiję, to czy dostanę tą pieczęć. Idę, oddam Laresowi 400 bryłek. No to ziółko tem się zatrzymał, tak szczerze. Tak, do badań. Nie, żebym chciał je, wiecie o co chodzi. Mam dla ciebie 400 bryłek. Dobrze. Świetnie. To mi chyba wystarczy. Tommy? Tommy Cash? Nie pamiętam, czy szarki, czy wilk mają te bełty, ale trzeba sprawdzić. On nie ma.
Mogę kupić od ciebie jakąś zbroję? Mógłbyś, jednak nie mam dość komponentów, żeby ci takową wykonać. Chcesz, żebym na moment cię zastąpił? Ano, zmieniłoby to postać rzeczy. Tylko wiesz, musiałbyś się dobrze znać na polowaniu, bo bez skór, zębów i tego rodzaju rzeczy się nie obejdzie. No i oczywiście nie zrobię tego za darmo, w końcu też muszę jakoś wyjść na swoje. Dobrze, możemy się tak umówić. Czyli będę musiał nauczyć się, Jakie kurczę, zbroje możesz mi pozyskiwać zaoferować? te wszystkie rzeczy. Wybierz sobie. Skóry topielca z wilczych skór. 2 zęby, 2 pazury, 800 bryłek. 800 bryłek to sporo, ale może da się przejść tutaj bezgildyjnie. Nie wiem, tak szczerze. Czasami mi zadajecie pytania w komentarzach na temat tej modyfikacji, a ja ją grałem tylko 2 razy chyba, więc też nie znam jej tak dokładnie. Jakie Dobra, pokaż mi swoje towary. 200 bryłek ma. Pełty ma przy sobie, elegancko. Ale żyje ten świat. To co jest? Ogniocierń. Ładnie wygląda, nie? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Tak naprawdę to nie wiem, czy aż 200 ich potrzebuję. Ale lepiej mieć więcej. Zawsze lepiej mieć więcej. No jeszcze jedna bryłka, o. Dobra, i teraz idziemy poszukać tego kowala. Pójdziemy Kosy zapytać, czy on ma ochotę się wziąć za robotę. On gdzieś tutaj siedzi, jak nie za jakiegoś innego Torlofa. Siema, byku. Witaj, kim jesteś? Wszyscy wołają tutaj na mnie Kosa. Jestem człowiekiem, który dba o to, by bronie naszych chłopaków były zawsze dostatecznie ostre. Zanim trafiłem do kolonii, służyłem w wojsku jako płatnerz, dlatego nadaję się w sam raz do tej roboty. Chcę się od ciebie uczyć. Nie ma sprawy, jeśli tylko dołączysz do naszego obozu. Ze szkodnikami chętnie dzielę się podstawami, zaś najemnicy mają zaszczyt poznać prawdziwy kunszt tego rzemiosła. Fajnie, że można tego kowalstwa się tutaj uczyć. Pytanie, czy będzie trzeba, ale chyba nie. Co masz do sprzedania? Mogę ci zaoferować różnorakie akcesoria potrzebne do wykuwania broni. Idź po swój młot. Jest dla ciebie robota. Naprawdę? A na czym by ona polegała? Potrzebują kowala. Mam nadzieję, że nie przybyłem na próżno. Zakładam, że chodzi ci o wolną kopalnię. A czemu niby miałbym chcieć tam pracować? W tej sytuacji to chyba niezła oferta. W sumie masz rację. Czas najwyższy ruszyć ten swój leniwy zadek. Widzimy się później. Jasne. Chociaż znając Okyla, to on nam nic nie da za... Chciałbym do was dołączyć. Lee przyjmuje tylko najlepszych ludzi. Możesz mi wierzyć. I dopóki nie będziesz jednym z nich, radzę ci dobrze żyć z Laresem i jego zgrają. Jeśli chcesz dobrą radę, chłopcze, spróbuj zwinąć coś ze starego obozu albo starej kopalni. Kiedy chłopcy uznają, że nie przepadasz za Gomezem, przestaną ci sprawiać kłopoty. A jak mam to zrobić? Najpierw musisz zyskać ich zaufanie, a potem będziesz mógł ich zrobić w konia. Robię to regularnie, jeżeli chodzi o stary obóz. Kim jesteś? Nazywam się Torlof. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie królewskiego okrętu. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. Ale i tak szacun do ciebie, że się zbuntowałeś. Tylko buntownicy są coś warci, a reszta? Jak ktoś akceptuje to, co mu los narzuca, to jest leszczyk i tyle. Trzeba walczyć o swoje. Hej, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Ale go urozmaicili tą zbroją, ale on chyba... Gothic der Comic był tak ubrany, podobnie. Czym się zajmują najemnicy?
Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii, czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy i dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Albo w koncept artach, chyba w koncept artach przed wydaniem gry. Mi się coś kojarzy, że widziałem taki kozacki rysunek Gorna właśnie w tej zbroi. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca, czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. to ja lecę. Co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się cię przyjąć. Nieważne w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam. Jeśli nie interesują cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Do zobaczenia! No pewka, skoro przyjmują tu najlepszych, no to nie każdy ma miejsce. A tym bardziej jak jest ubrany w ciuchy kreta i mu śmierdzi z buzi. A gdzieś tutaj może jest krzykacz leszczy, którego bym chętnie... O, nie ma go tutaj? Ziomek. On poszedł do knajpy? Chyba nie, co? Kto by go tam wpuścił? Takiego lamusa? On im tylko problemów narobi. No ale poszukam go tutaj. Chętnie go przylutuję. A przynajmniej spróbuję. O. Bójka! Ale mi Oddaj mu, idioto! On ma dalszy zasięg niż myślałem. Rozruba! Uważaj! Niezła walka, ale ciut za krótka. Ktoś mnie tam jeszcze lał w tle. Tubę dostałem i się wczytałem. Bo wstyd to taki od krzykacza dostać we fraki. Jasne, czemu nie? Przywal mu! A, rozruba! Czemu mnie oni leją? Straż! Tutaj! Co jest, kurwa, krecie? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Jeden miał być. Zobaczysz, jeszcze się spotkamy. No spotkamy się, tylko tego kreta zaraz sklepię. Hej, ludzie! Walka! Chcę zobaczyć krew! A ciekawe jakbym go z tej kuszy strzelił, chociaż ja pewnie nie trafię. Celujesz? Poczekaj no. Mądry chłopak. Czy mądry, to bym jeszcze się zastanowił. Czekaj, lepiej się w nic nie... We mnie celujesz? Nie. Poczekaj no. Mądra decyzja. Ale bajer. Walka! Może. Pogadajmy lepiej o... A, rozruba! Pogadajmy lepiej oczywiście. Straż! Tutaj! Teraz? jedno mówią. Mam już dość tej Zobaczymy, kto pierwszy. Słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Czyli ta kusza to był jednak dobry pomysł. Musisz przyznać, że ma rację. Pewnie masz rację. Ale ma damage, co? Po 30 mu zabierałem. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. No i teraz to ta. Jeśli myślisz, że... Teraz mam maczugę adekwatną do mojej prawdziwej maczugi. Hehe. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ty. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. To nie było zbyt... Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. Nie, już nie porozmawiamy. Jednak ziarno prawdy. Bo ja nie gadam z takimi jak ty, frajerami. Ty, a jakbym Izidro oddał te 200 bryłek? To expa dostanę. Tylko to chyba już nikt nie ma 50 bryłek. Słuchaj, Cześć. Witaj! ziomuś. Krzykacz przeniósł się już do innej chaty. Świetnie. Przed chwilą Torlow powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce. Tylko uważaj, jak tylko dołączysz do któregoś z innych obozów, pozostali najemnicy cię z tej chaty wyrzucą.
Chłopakom niezbyt podoba się widok strażnika wylegującego się w naszej chacie. Do zobaczenia! Ciekawe, czemu to zdubbingował inny głos. Bez kitu, przecież w oryginale był ten dialog. Nagrany przez tego samego aktora, co pod Gorna głos podkładał. Nie to, chłopie. Pokaż. Aha, czyli on jeszcze ma jakieś bryłki. Ja mam w ogóle skórę jedną dla niego do sprzedaży. Na razie będziemy sobie z kuszy korzystać. Dobra, teraz mamy grubą kasiorę przy sobie. Nie wiem, gdzie ją bezimienny nosi tak naprawdę. Podejrzewam, że kilka bryłek to se wsadził, ukrył dokładnie w takim jednym miejscu. Ale też nie chcę mówić, że na pewno tak jest. I niedługo się zaczaję na tego topielca. Może mi się uda go jeszcze sklepać w tym odcinku. Hej, ty! Ależ to będzie ciężkie wyzwanie. Sprzedałem całe ziele. A moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie. Teraz Balkagan może mi... No wiesz... Miło było robić z tobą interesy. Jebany. Zawsze mnie to tak śmieszy. Gościu. Co jest, kurwa? Gdyby to było takie łatwe. Niezła walka. Co jest? Myślałem, że to się skończyło już dawno. Co jest grane? Co będzie dalej? Jak mnie okradniesz, chłopku, to... nie żyjesz. Masz rację. No nie. I tak nie potrzebujesz tej rudy. Co się stało w ogóle? Chłop... Co? Zabrał mi broń? Nie mogłem broni wyciągnąć i mi przylutował. Syn. Tak mi humor zepsuł. Znowu szukasz kłopotów? Znowu szukasz kłopotów? Właśnie tak. Będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Straż, tutaj! Pogadajmy lepiej o czymś innym. No dawaj. Frajerze, musisz mi moją rudę oddać. Zawsze to Dobrze ci. Jeśli myślisz, że... Chłopco mnie opędzlował. Ja tu się śmieję z kurczę fajnego dialogu. Gdyby to było takie... Oba, ty! Kurwa, to jest jakaś zemsta kretów na mnie. Bo co, więcej rudy wydobyłem od was? Straż, tutaj! Chodź tu, kurwa. Wracaj, tchórzu! Kurcz to cię pruł. Nie? No nie, ja se to akurat dobrze wyobraziłem. Jeszcze mnie trafił. Co tu się stało w ogóle? Ale mam czachę zrytą. Dojechali mnie. I znowu tej skóry nie oddałem wilkowi. To jest przez te komentarze, jak pisaliście, że więcej walki musi być. To teraz dostałem w tubę. Kurde, aż mi się Bez paniki, wygrałem. odbiło jedzeniem z komunii. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? No i jak? Spokojnie, jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Kurczę, a o nim nie pomyślałem. A może to jego powinniśmy tam wysłać do kopca? Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Chcę wykończyć Ryżowego Księcia i jego zbirów. Wielu już próbowało przed tobą.
Mogę pokonać Ryżowego Księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia po nadgarstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Nie jest wam za gorąco przy tym ognisku? Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty, a nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami, a tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. No właśnie. Ten spokój ja sobie cenię najbardziej, dlatego prawie zawsze dołączam do nowego obozu. Jak kiedyś będę nagrywał gameplay z jakiegoś innego moda, może z oryginalnego Gotika, no to tam się pojawi na pewno seria, w której będę po stronie, ciemnej stronie mocy Gomeza. Możliwe, że nawet Świat Skazańców będę nagrywać drugi raz w przyszłości. Skoro teraz chcecie, żebym był guru, to może kiedyś postawię się właśnie jako Magdat. Ale ogólnie to to nie przepadam za tym, tak szczerze. I wiecie, nie chciałbym na siłę nagrywać, będąc po stronie obozu, którego za bardzo nie lubię. Ale też przy tym wszystkim nie uważam, żeby stary obóz był jakiś tam zły czy coś. Nie. Po prostu to jest taka moja preferencja. A teraz idziemy do Horacego. Hej, ty! To nie, to Homer. Do Homera. Pokazać mu pazura. Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi Ryżowego Księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Muszę te piwko pozyskać ze starego obozu. Mocny full. Tylko kurczę, jeszcze nie wiem. To mi nie da, no nie? No i jeszcze tutaj jak będziemy wracać, to sobie zajdziemy w kolejnym odcinku do starej kopalni. Po listę od Jana, co jak mu powiemy, że nas przysłał Diego, to zaakceptuje. Z racji tego, że mamy za mało punktów, żeby jeszcze się walki nauczyć, to nie będę ich na razie chomikował, tylko przy okazji zajdziemy do Gestata i nauczę się pozyskiwania tych skór, bo to jest chyba najszybszy i taki najprzyjemniejszy sposób na zarobek tych bryłek rudy, bo i tak będziemy czyścić kolonie. Każdego z tych potworów może coś wypaść, a te elementy też nam się przydadzą. Najlepiej rozwijać te myśliwskie umiejętności pozyskiwania różnych trofeów jak najszybciej. I teraz też mi się wydaje, że to będzie dobre rozwiązanie, tym bardziej, że wiemy o tych zbrojach od wilka. Uzbieramy te 800 bryłek, kupimy tą najlepszą zbroję, która jest dostępna na razie u wilka i ewentualnie się wczyta, jeżeli się okaże, że jest słaba czy tam coś. Naucz mnie sprawiać. Co chcesz wiedzieć? To 200, 300 bryłek. Mam w ogóle hajsik taki, czy nie? Podejrzewam, że nie. Mam, dobra. Na co powinienem zwrócić uwagę, zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzyny. Prawdę mówiąc, to dziecinnie proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Musisz... Oszukali, ja myślałem, że to mniej kosztuje. Źle spojrzałem. A nie, jeszcze mam 4 punkty. Co chcesz? A, bo ta... Naprawdę, futer nie wziąłem, ale że mnie lamus. Nie będę się wracał do ostatniego save'a, bo zrobiłem go jakiś czas temu i mi się nie chce. Macie nowego kowala. Tak, zdążyłem już zauważyć. Kosa jest porządnym człowiekiem.
Zaczął już właśnie swoją pracę przy kuźni. Proszę, weź to za swoje starania. No, odmieniło mu się, teraz już się nie pruje, tylko pomaga. Oni mieli mieć chyba na jeziorze taką kuźnię pływającą, ale twórcy zrezygnowali z tego pomysłu. Skok ostateczny, moi drodzy! I tak o... No dobra, warto było spróbować. Dobra, moi drodzy, tu zaczęliśmy i tutaj skończymy w dzisiejszym materiale. Będzie to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jak nie, to zostawcie łapkę w dół. No i wiadomka, widzimy się i słyszymy się niebawem, także trzymajcie się. Cześć!